Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Słuchajcie, mam dzisiaj kolejną akcję. Jedziemy kolejne paczki zawieźć. Jedziemy w to samo miejsce, co byliśmy ostatnio. I to jest najprawdopodobniej ostatnia akcja, którą my w tym momencie organizujemy. Ale zapraszam Was na odcinek. Zaczynamy. Okej, tak więc jak pewnie wiecie, od jakiegoś czasu, od momentu tak naprawdę nadejścia tajfunu Odette, organizujemy akcję, gdzie dzięki Wam tak samo zbieramy pieniądze i zawozimy je w różne miejsca w góry. Dzisiaj jesteśmy kolejny raz w górach, w tym samym miejscu, co byliśmy ostatnio, ponieważ obiecaliśmy, że wrócimy tutaj, bo naprawdę to miejsce wymaga naszej uwagi, wymaga tego, żeby zawieźć tutaj kolejne paczki. Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy na 3 samochody zapakowane do pełna paczkami i to naprawdę, słuchajcie, no ponad tona chyba towaru jedzie dzisiaj, więc naprawdę mega akcja. Lista oczywiście osób, które wpłaciła, będzie na koniec tego odcinka, to także czekajcie, ale na razie Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Wyjechaliśmy już z Dumaguete, rano nie było czasu nagrywać. Przez cały ostatni tydzień dziewczyny tak samo przygotowywały paczki i teraz tak, pokażę Wam, co mamy. Nasz samochód oczywiście no nie jest za bardzo pojemny, więc jest tylko cały bagażnik zapchany. Tutaj całe, chyba no nie wiem, z pół tony ryżu, popakowane już w paczki tak samo. I słuchajcie, tutaj cały samochód tak samo zapchany paczkami. Paczki są popakowane troszeczkę mniejsze niż ostatnio. Ostatnio dawaliśmy chyba po 5 kg ryżu. Dzisiaj będziemy dawać po chyba 3 kg ryżu. Ale tych paczek, słuchajcie, nie ma już 100, tak jak było ostatnio, czy 150, tylko w tym momencie paczek jest ponad 300. Samych paczek, słuchajcie, z jedzeniem jest ponad 300. Dodatkowo mamy jeszcze małe paczki przygotowane ze słodyczami, z jakimiś takimi małymi puponkami dla dzieciaków. Nie wiem, ile tych paczek jest, ale chyba około też 100, ale to są już takie mniejsze paczki, gdzie tam są jakieś biszkopty, jakieś lizaki, jakieś takie inne pierdołki dla dzieci, bo tych dzieci było ostatnio bardzo dużo. Także zobaczcie, jak to się w ogóle prezentuje. Niestety tym razem okazało się, że jeden z naszych znajomych ma zepsuty samochód, drugi nasz znajomy ma spotkanie gdzieś bardzo ważne i po prostu nie jest w stanie akurat dzisiaj jechać, bo dzisiaj jest piątek. Dlatego ten samochód, który tutaj widzicie, ten został wynajęty. Za niego zapłaciliśmy jakieś chyba 3000 peso, ale to już poszło też z naszej kieszeni osób, które tutaj to organizują, a nie z tych pieniędzy, które przyszły na moje konto, bo z tych pieniędzy, te pieniądze, co przyszły na moje konto, tak samo z tego YouTube'a, co Wam obiecałem, to wszystko zostało przeznaczone już tydzień temu na zakup ryżu, na zakup konserw, na zakup mleka, kawy i innego rodzaju produktów, nawet sol, pieprz, inne rzeczy, takie nawet podstawowe, słuchajcie, żeby po prostu można było sobie cokolwiek ugotować, cokolwiek przyprawić, więc naprawdę paczki są fajne tak samo, tylko że jest po prostu mniej ryżu, ale zrobiliśmy to specjalnie, żeby po prostu więcej osób dostało te paczki, bo ostatnio, tak jak pamiętacie, było 150 paczek, okazało się, że jest nawet więcej ludzi niż, więcej rodzin niż tych paczek, więc nie chcielibyśmy, żeby tak po prostu głupio wyszło, więc woleliśmy, rozmawiałem tutaj z osobami i lepiej po prostu było zorganizować to tak, żeby właśnie zrobić więcej tych paczek dla większej liczby osób, żeby każdy był zadowolony. My jeszcze jesteśmy tutaj, to już jest w tym miejscu tak naprawdę ja muszę zostawić swój samochód, bo tutaj jedziemy już później w górę, tam i tam na sam szczyt tej góry. I tam już po prostu ja nie dojadę, ale dzisiaj postaram się Wam więcej nagrać tego, jak ta droga wygląda. Jeszcze tylko i wyłącznie czekamy na jeden samochód, ten z Barangaju, który też był ostatnio, żeby te osoby przyjechały i żeby po prostu one też to pomogły nam zorganizować. Wtedy najprawdopodobniej przepakujemy z mojego samochodu do tamtego samochodu i ruszymy dalej. Słuchajcie, chyba samochód przyjechał. O kurde, zamówili chyba trochę większy. Ha. Nieźle. Hi, how are you? Hi. Sorry? It's okay. You ordered a bigger truck now. Hopefully it's... Dobra, musimy go teraz zapakować.
I don't think it's a good idea. I think it's better if somebody jump there and then go in the package. Yeah. Oh. Ah, okay. That's the system. Kira, balik na eh. Oh, ikuha na siya i-down. Basta na eh. Ay, salam, may padaan ka na. Coś się stało, idę zobaczyć. All good? The carburetor. Oh, broken. Zobaczcie sobie, jak tutaj droga wygląda. Przejdę naokoło. Myślałem, że tutaj coś, jakiś uszkodzony teren, ale tak działają samochody na Filipinach. Nigdy nie wiesz, kiedy się zepsuje. It's okay. Przejdę się kawałek w górę, to wam pokażę. Zobaczcie, jak tutaj droga wygląda. Masakra. Dlatego tutaj nie chciałem jechać swoim samochodem. Ale naprawdę są ładne widoczki. A my jedziemy tam do końca. Ciekawy jestem, czy uda im się naprawić samochód. Mam nadzieję. Fajnie by było już jechać. Zobaczcie, jakie widoki. A tutaj nasz cały konwój. Jak to zawsze bywa, wszyscy się zbierają i na Filipinach to jest tak, że nikt nie będzie na ciebie trąbił, że ci się samochód zepsuł, tylko po prostu zgasi swój samochód, podejdzie, zapyta, co się stało, jak mogę pomóc i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest akurat bardzo fajne, bo zawsze możesz liczyć na pomoc. Ogólnie to dużo osób się mnie kiedyś pytało, czy na Filipinach jest tak, że jest niebezpiecznie, że na przykład no jak jedziesz w nocy, nagle złapiesz dętkę i czy co trzeba zrobić. Słuchajcie, podchodzicie do pierwszego lepszego domu, mówicie, co się stało. Przeważnie albo ktoś ma nawet zestaw do naprawy i ci pomoże naprawić, albo ci pokieruje, gdzie trzeba to naprawić. Ludzie są ogólnie bardzo, bardzo przyjemni. Oczywiście mówię o tych wszystkich rejonach, w których ja mieszkałem i na tych wyspach, w których ja mieszkałem. Naprawdę mega, mega zawsze jest pozytywnie. Montero na kita. You bring 300 packs. Yeah. And we have some packs for kids also. Yeah. No. Yeah. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Już zaczynamy parkować. Dudu jeszcze ma ostatni samochód. Come on. Tutaj musimy cofnąć, tam cały tryb już przyjechał. A jak to teraz się dowiedziałem w Barangaju, wszyscy już wiedzą, że mamy 300 paczek, więc się więcej rodzin pokazało. Co nas bardzo w sumie cieszy. A tak naprawdę to mamy 325 na wszelki wypadek, plus paczki dla dzieci. Więc będzie dobrze.
Yeah, you're okay. Hello. Dobra, jesteśmy. Słuchajcie, trzeba to teraz wszystko wypakować, więc ja na razie kamerę muszę odłożyć, ale zaraz się zobaczymy. Ale zobaczcie, ile ludzi się zebrało. Mega, mega, mega. Mamy sporo naprawdę towaru, więc mi się wydaje, że będzie wszystko ok. Dobra, ja się biorę za rozpakowanie tego. Widzimy się za moment. Hopefully everybody gets something. Ano kayo na? Patawag sa natin? Ano, kabalik? Ayaw mo yung tambot niya ba? Diri ang misis? Asawa ba? Nag-aasa man? Pwede na ako mo. No. Ang tambot niya ang pantalan sa gobyerno. Katong wala kadawat sa usap. So, kani siya, ang naay sobra, matagan kong naadiri karon. So, paminaw sa muha. So, ang atong i-priority ay katong wala natagan sa usa, nga ni Anhi, karon ilahali karon. So, katong karon nga gapaabot, hulap lang mo kay nabuhay inyo, ha? Okay? Daghang salamat. So, atong i-padayon ni lista. Zaczęło się rozpakowywanie, teraz czytają listę. Tak jak za każdym razem mówiłem wam, my chcemy jechać tak, żeby było to wszystko przygotowane. Nie ma czegoś takiego, że na wariackich papierach po prostu rozdajemy paczki nie wiadomo komu. Po prostu wiemy, że te rodziny, czyli ponad 300 rodzin dzisiaj dostanie tak naprawdę paczki. I słuchajcie, i nawet okazało się, że tych paczek dla dzieci jest ponad 200. Myślałem, że jest dużo mniej, ale to już rozprzygotowywała jak ja pracowałem, więc to już po prostu nawet nie wiedziałem, ile tego jest. Zresztą w ogóle, tak jak mówię, ja tutaj tak naprawdę jestem tylko i wyłącznie, żeby wam pokazać, jak to wygląda i nagrać to wszystko i dzięki mojemu kanałowi udało się zebrać te pieniądze, tak jak dzisiaj pomagamy. Natomiast Rose i moja żona są jakby bardziej organizatorkami tego, to one pakowały te paczki, to one wszystko przygotowywały, więc to wszystko się udało. To dzięki nim się tak naprawdę wszystko udało, ale ja się cieszę, że udało się to zrobić. Z waszych pieniędzy, które zbieraliśmy na vlogu, ostatnia akcja była całkowicie sponsorowana i z tych pieniędzy, które jeszcze zostały, dzisiaj też dołożyliśmy do tego i jeszcze dołożyliśmy chyba bodajże 15 000 czy 20 000 od innych osób, które też zebrały, czy nawet więcej, i udało się też to wszystko zorganizować. Więc dzisiaj, tak jak widzicie, wtedy chyba wydaliśmy 50 000 peso, a dzisiaj wydaliśmy na 2 razy praktycznie więcej paczek, co prawda troszeczkę mniejszych, no ale oczywiście to dużo więcej wyszło. Oczywiście wszystkie rachunki są do wglądu, bo Rost przygotowywała specjalne listy na to. Touch the nose. No słuchajcie, ponad połowa paczek już jest rozdana, jak pewnie widzieliście na ujęciach. Dzisiaj tak naprawdę nie ma za bardzo co nawet nagrywać, bo to miejsce już znacie, przynajmniej widzieliście je wcześniej. Tutaj też oddawaliśmy wcześniej paczki, więc tutaj za bardzo wam już nie będę tłumaczył. Jeżeli chcecie, to cofnijcie się do ostatniego filmiku, gdzie 150 paczek rozdaliśmy i tam jest dokładnie to bardziej wyjaśnione, gdzie jesteśmy, w którym miejscu w górach i dlaczego tutaj pomoc jest potrzebna. I co też jest ciekawostką, to mogę wam od razu powiedzieć kolejny raz. Pamiętacie, jak za pierwszym razem mówiłem, byliśmy tutaj chyba 3 czy 4 tygodnie po tajfunie? 3 tygodnie chyba. I byliśmy pierwszą akcją, która dojechała tak wysoko tutaj w góry. Żadna oczywiście rządowa akcja tutaj nie była, nikt z obcokrajowców czy z żadnych darowizów tutaj oczywiście nie przyjechał, bo tu jest za daleko. I oni żadnej pomocy nie mieli. No i dzisiaj rozmawialiśmy z nimi
i z tą osobą, która to organizuje, ona potwierdziła, że słuchajcie, jesteście tutaj drugi raz i od tamtego czasu to jest kolejna, tylko jedyna pomoc, jaką kiedykolwiek ten barangaj dostał w jakimkolwiek sposób. Dopiero dzisiaj, jak ludzie tutaj zebrali, bo wiedzieli, że paczki przyjadą, zaczęli robić jeszcze jakąś taką listę na zasadzie, kto ma jakie zniszczenia. No ale tak naprawdę, słuchajcie, dzisiaj jest 27, 28 chyba stycznia, piątek, nie wiem, który dokładnie. I jak pewnie, no jest ponad miesiąc po tajfunie. I do tego czasu większość tych ludzi w jakimś tam stopniu pewnie już sobie domy odbudowała. No oczywiście niektórzy stracili całkowicie domy, więc pewnie, żeby wróciły do stanu pierwotnego, to długo potrwa. Dużo czasu będzie trzeba na to i dużo pieniędzy. No ale ci, co mieli jakiekolwiek zniszczenia, już na pewno sobie to naprawili, więc w tym momencie, jeżeli nawet rząd przyjdzie z pomocą, no to i tak połowa tych ludzi nie dostanie tego, no bo przecież już masz naprawione to, po co potrzebujesz. Więc to jest takie trochę śmieszne. No ta pomoc powinna przyjść już dawno temu. No ale się cieszę, że my przynajmniej pomogliśmy, że udało się tutaj to zorganizować kolejny raz i tak jak już wspomniałem wcześniej, to będzie najprawdopodobniej moja ostatnia akcja, gdzie będę cokolwiek nagrywał. Jeżeli ktoś z Was jeszcze chce wpłacić pieniądze i one będą przychodziły na konto, to oczywiście nie zatrzymam ich dla siebie, no bo przecież nie o to w tym chodzi, tylko po prostu je przeznaczę już na jakiś cel, czy na przykład nawet już nie wiem, czy my będziemy kupować produkty, bo raczej chyba nie, bo tych wpłat już przez ostatni tydzień to naprawdę bardzo mało przyszły dosłownie kilka wpłat. I najprawdopodobniej zrobimy tak, że po prostu my te pieniądze od razu gdzieś przeznaczymy na jakiś cel dla kogoś, damy je komuś, kto już będzie organizował jakąś kolejną akcję. No ale oczywiście to już jest miesiąc po tajfunie i większość z tych osób, która organizowała takie akcje systematycznie, już po prostu spłukała się z funduszy, więc tego już po prostu nie robi. Ale oczywiście zawsze ktoś tam, jak tylko będziemy wiedzieć, będziemy znali kogoś, kto stracił jakiś dom, musiał się przeprowadzić do Dumaguete, po prostu nawet możliwe, że damy mu po prostu pieniądze, żeby sobie coś kupił, albo jakieś paczki za to zrobimy i już damy, ale to będą pewnie w rejonie Dumaguete, bo tutaj w góry już raczej się nie będziemy wybierać. Jak pewnie widzicie, to też dużo czasu, dużo organizacyjnych rzeczy wymaga od nas. No bo na przykład, to też mogę Wam od razu wyjaśnić, to nie jest tak, że my po prostu sobie wybieramy dzień i tutaj przyjeżdżamy. Pierwsze musieliśmy wybrać tak naprawdę termin, żeby pasował, żeby wypożyczyć duży samochód, ten z Barangaju, z Bais, który może przyjechać tutaj. My za ten samochód nic nie płacimy, to jakby urząd z Bais organizuje i oni po prostu, kiedy mają wolny samochód, mogą go użyczyć. Ostatnio byliśmy takim mniejszym, małym, białym samochodem, tym razem tego samochodu nie było wolnego, więc wzięli w ogóle jakąś ciężarówkę. No dobra, no ciężarówka, nie wiem, kurde, ile ona spaliła tutaj tak naprawdę, ile barangaj na tym stracił, no ale na pewno nie tyle, ile my włożyliśmy w te paczki, więc cieszymy się, że to przynajmniej było zorganizowane. Kolejna rzecz, no to jest Rose i Christine. One muszą mieć czas, żeby zrobić zakupy, żeby przygotować te paczki. Słuchajcie, nawet nie wyobrażacie sobie, ile roboty jest przy tym, bo one chyba siedziały 3 czy 4 dni, po 3-4 godziny, żeby w ogóle podzielić to i to nie we dwie, tylko jeszcze chyba w 4 albo 5 osób. Żeby to przygotować, żeby to logistycznie wszystko przywieźć do naszego dużego tam pokoju, tam jak widzieliście zawsze. No i kolejna rzecz, zebrać ekipę, która jest w stanie przyjechać tutaj do Bais i ma samochody. I to był też właśnie problematyczny element, no bo jak już ustaliliśmy datę z Barangajem, to wszystko niby się zaczęło układać w całość, a później się okazało, że jeden samochód się zepsuł znajomemu, drugi znajomy akurat nie może, bo ma ważne spotkanie. I to jest jak najbardziej oczywiście zrozumiałe. No więc jeden znajomy stwierdził, że dobra, trudno, to ja wynajmę samochód i wynajmę ten samochód 4x4. Jeszcze trzeba było go oczywiście zatankować. No i przyjechaliśmy tutaj. Mam nadzieję, że wypożyczalnia się nie dowie, albo nie zobaczy tego filmiku, jaką drogą musieliśmy jechać. No ale to dobry powód na to, żeby nigdy samochodu 4x4 nie zakładać wypożyczalni na Filipinach. Bo jeżeli ludzie tak wypożyczają samochody 4x4, żeby właśnie takie trasy pokonywać, no to jest problematyczne. No słuchajcie, i powoli będzie już koniec tutaj, bo tak jak widzicie, już te osoby, które miały dostać paczkę, dostały. My powoli rozdajemy te ostatnie paczki osobom, które już dostały, ale rzeczywiście miały tam jakieś zniszczenia, albo na przykład wcześniej nie dostały paczki, więc wszystko i tak zostanie rozdane, no bo nie ma sensu po prostu z tym wracać. Zaraz pewnie jeszcze zaczniemy podwójne paczki dawać dla dzieci, żeby to też rozdać, żeby te dzieciaki miały jakieś słodycze. Albo po prostu będziemy dawać tym osobom, które po prostu podejdą do nas, bo dzieci mają po prostu w domu. Więc tak czy inaczej wszyscy powinni być szczęśliwi i na pewno tak będzie.
Wszystko już rozdane. Zaczynamy się zbierać. Trzeba się akurat cofnąć tutaj tyłem, tam wyjechać i dopiero w dół. Nie ma tutaj nawet jak przejechać. Ale to, co wam chciałem ciekawego powiedzieć, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to. Większość tych ludzi, którzy dostała paczki, po prostu idzie tam jeszcze wysoko w góry. I oni tam po prostu na dziko teoretycznie mieszkają. Tutaj nawet już dróg nie ma, tak jak widzicie, oni gdzieś na skróty sobie tam idą. Oczywiście bez motorów, bez skuterów, bez samochodów, no bo tutaj w zasadzie niczego nie ma. Więc cieszę się, że udało nam się to wszystko rozdać. Nawet, słuchajcie, dostaliśmy jakiś poczęstunek, tam była cola, jakieś ciasteczka. No musieliśmy to zjeść, wypić, bo to jest znak takiego respektu. Przecież nie oczekiwaliśmy tego naprawdę. Ale tak czy inaczej spieramy się powoli, bo ja w końcu muszę wracać do pracy. Ale jeszcze wam nagram jakieś ujęcia po drodze, jak będziemy wracać. My już jedziemy, a ja postanowiłem, że tym razem się przejdę po prostu kawałek w dół. Nawet nie chce mi się jechać samochodem po takiej wyboistej drodze, pomimo tego, że akurat mamy naprawdę mega komfortowy samochód. Ale to nie jest jakiś nie wiadomo długi odcinek, to jest jakiś kilometr chyba, może 2, tylko że po prostu strasznie wolno się jedzie, jak pewnie widzieliście. A teraz się chcę po prostu przejść, żeby sobie nawet zobaczyć te widoczki tutaj. Z samochodu to tak tego wszystkiego nie widać, a tutaj jest naprawdę pięknie. Muszę się kiedyś zapytać, ile te działki kosztują. Podejrzewam, że nie będą jakieś mega drogie, a niektóre naprawdę widoczki są mega kozackie. Zobaczcie zresztą. To jest chyba najcięższy kawałek drogi. Zobaczcie, tutaj całe takie wertepy i tam przejazd, tam się już beton zaczyna, taki odcinek krótki betonowy i później znowu są wertepy. No ale niezłe widoki. Dopiero po miesiącu, tak jak widzicie, drzewa zaczynają podnosić liście, palmy, wszystko zaczyna funkcjonować. Naprawdę nieźle to wygląda. A nasz samochód już gdzieś tam tu jedzie, więc ja się po prostu jeszcze przejdę kawałek i zobaczymy. Ogólnie, słuchajcie, jeszcze też zostało trochę paczek, bo już nawet ten kapitan Barangaju powiedział, że nie ma sensu dawać tym, co już dostali, jedną paczkę. Tam część tych rodzin, która nie dostała wcześniej, dostała jeszcze dzisiaj, ale no, ci, co dostali wcześniej, dostali jeszcze dzisiaj tak samo. Ale oni mieli większe uszkodzenia budynków. I część paczek planujemy jeszcze teraz, zjeżdżając w ogóle tutaj, tą drogą w dół, rozdać tutaj też rodzinom. Bo oczywiście, jak wiecie, no nie wszyscy się schodzą na tego typu spotkania. Czasami ktoś pracuje, czasami ktoś nie może dzieci zostawić w domu i tak dalej, i tak dalej. Czasami jest tylko i wyłącznie córka w domu z jakimś małym dzieckiem. Albo po prostu nawet nie wiedzieli, że jest organizowane coś takiego, bo mieszkają kawałek od tego Barangay Hallu. Więc akurat to będzie też dobre rozwiązanie, że zostało nam trochę paczek z cukierkami, zostało nam jeszcze paczek trochę z ryżem. Nie wiem nawet ile, podejrzewam, że z 20, może 30 specjalnie zostawili. I je też rozdamy za moment. Zobaczcie na ten niesamowity widok. Tutaj przede mną jest Zatoka w Bais. Tam ta góra już to już jest Cebu. Tutaj to są wszystko to stawy rybne, które są zresztą popularne przed Bais. Tam jest ta droga główna. Nasz samochód jest gdzieś tam, a ja idę tutaj. Naprawdę stromą drogą w dół. Ja tak sobie idę. Już chyba z kilometr zrobiłem. Jestem chyba w połowie drogi, tak mi się wydaje. Samochód jeszcze za mną, bo rozdają paczki, ja sobie i tak idę swoim tempem. Ale słuchajcie, jestem naprawdę mega, już praktycznie mokry. Ale zobaczyłem coś ciekawego. Obadajcie to, ktoś tam mieszka na samym szczycie. Niezła Hawira. Hello! A tutaj jakiś sklepik chyba, albo kogoś dom prywatny. Oczywiście koguty wszędzie.
Fajnie czasami się tak przejść w takich całkowicie osobnych terenach, bo można naprawdę dużo ciekawszych rzeczy zaobserwować niż jadąc samochodem. Pomimo tego, że samochód jedzie bardzo, bardzo wolno, no to jednak się giba cały czas, więc to jest naprawdę mega fajne. A ja teoretycznie schodzę w dół, a dosłownie nogi mi już wysiadają. Jest mega, mega gorąco i praktycznie w ogóle wiatru nie ma. Ale spokojnie, to jeszcze chyba tylko ten kawałek drogi. Tam kilka zakrętów i powinno być przy naszym samochodzie. Ciekawa historia też, bo dzisiaj nawet śmiałem się do moich koleżanek Filipinek i do żony, że 8-9 lat temu, jak jeździłem na takie wyprawy offroadowe, co pozdrawiam w ogóle całą ekipę z Warszawy, jeżeli mnie oglądają. Dziękuję Wam za zajawienie się w ogóle tym tematem. Pomimo tego, że ja nigdy nie miałem samochodu, no to zawsze jakoś się tam udawało, żeby z jakimś znajomym jechać na kilka osób, więc jeździliśmy do Rumunii, pojechaliśmy nawet do Rosji, w zimie i tak dalej. To były takie bardzo, bardzo dawne przygody, gdzie chyba dopiero wtedy tak naprawdę zainteresowałem się podróżowaniem i mnie coraz bardziej to interesowało. I wtedy tak naprawdę my to organizowaliśmy. Płaciliśmy za to pieniądze, żeby po takich właśnie drogach pojeździć. A tutaj, proszę bardzo, Filipiny, wszystko za darmo. Nie trzeba płacić. I się robi jeszcze dobry pożytek, bo się zawozi paczki w odległe tereny. No ale taka abstrakcja od tego, no bo w Polsce za bardzo nie można jeździć po lasach, po jakichś innych takich miejscach, tylko trzeba jechać dalej. No a tutaj wystarczy pojechać do każdej lepszej wioski i ma się taki offroad. Ogólnie mega, mega mi się to podoba. Szkoda, że nie mamy samochodu offroadowego, całkowicie offroadowego, ale może kiedyś, jak już się dorobię, to sobie kupimy takiego małego bzika, żeby tylko był do offroadów. Fajnie by było. Zobaczymy. Czas pokaże. Ja już, słuchajcie, dochodzę do samochodu. Dziewczyny jeszcze są w pick-upie z tyłu gdzieś za nami. Tak czy inaczej, ja chciałbym Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmiku do końca. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Dziękuję za Wasze wsparcie na Patronite. Dziękuję za Wasze wsparcie w postaci wirtualnej kawy, którą mi stawiacie. I dziękuję oczywiście za Wasze wpłaty, które robiliście przez ostatni w zasadzie miesiąc. Bo tak jak widzicie, pomogły one strasznie. Nie wiem, czy będziemy kolejne akcje organizować, tak jak już tu tłumaczyłem, bo to jest naprawdę bardzo dużo roboty dla nas. Więc raczej już po prostu nawet nie wpłacajcie pieniędzy. Jeżeli oczywiście jakieś pieniądze będą przychodziły, to będziemy je przekazywać dla potrzebujących. Ewentualnie, jeżeli w komentarzach napiszecie, że chcecie pomóc dalej, napiszcie pomagam, chcę pomóc, to zorganizujemy jakąś oficjalną zbiórkę na zrzutce i wtedy dopiero jak już się zbierze tam jakaś konkretna kwota, to ją wypłacimy i pokażemy Wam, co kupimy za to. Ale już takie wpłaty na konto to są trochę bez sensu. Więc tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was i czekam na Wasze komentarze, jak Wam się podobało. Pa! Słuchajcie, tutaj jeszcze na bonus chciałem Wam pokazać, bo wracaliśmy już tą drogą główną. Znaczy wracaliśmy na tą drogę główną i zobaczcie, co się stało. Zatrzymaliśmy się. Tutaj są naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracujący ludzie, którzy pracują na zbiorach trzciny cukrowej. Oni zarabiają dosłownie minimalną kasę, jaką tylko mogą zarobić. Zawołaliśmy ich tutaj, zaczęli wszyscy przylatywać. Dzięki Bogu mieliśmy na tyle jeszcze paczek, żeby im dać. Wszystko już zostało praktycznie rozdane. Rozdaliśmy tutaj jeszcze kolejne chyba 30 paczek, czy nawet 40 i to już jest koniec. Poprosiliście samochody, możemy wracać. Mega, mega fajne uczucie, naprawdę cieszę się, że pomogliśmy tym ludziom dodatkowo. A tak jeszcze jako ciekawostka, zobaczcie sobie mój offroadowy samochód. O, my tutaj już wszystko jesteśmy, bez niczego. Jeszcze chyba ostatnie jakieś rzeczy tam zostały. Takie środki. Dobra, musimy się zbierać chyba. Niestety coraz więcej ludzi przylatuje, a my już nie mamy praktycznie niczego. Więc ja kończę.